Dzień dobry, z tej strony Grzegorz Olechniewicz, Goodman Group. Dzisiaj zajmiemy się pewnym narzędziem, a tym narzędziem jest SpendCube. Część z Was może już o nim słyszała. Czym jest SpendCube? SpendCube jest jednym źródłem prawdy, czyli zbiorem danych o naszych zakupach w całej organizacji, bądź nawet całej grupie kapitałowej. To z niego dowiadujemy się, co dokładnie kupiliśmy, gdzie, dla kogo, od kogo i wielokrotnie słyszę, że nam to, wiesz co, Grzegorz, taki SpendCube to nawet nie jest potrzebny, ze względu na to, że u nas kupcy to wszystko wiedzą, oni wiedzą, co gdzie kupują, za ile kupują i tak dalej. No, oczywiście, słuchajcie, jeśli struktura danych jest dość prosta i rzeczywiście to jest tak, że kupujemy jakieś tylko i wyłącznie pojedyncze produkty dla poszczególnych osób, pojedynczych też osób, no to wiemy mniej więcej, co kupiliśmy, jesteśmy to w stanie nawet zapamiętać. Y, Takie teorie najczęściej się wywalają, słuchajcie, w momencie, kiedy zadaję pytanie, no dobra, a w takim razie za ile kupiliście w ciągu całego roku, jakie były stawki w ubiegłym roku, jakie 2 lata temu, jakie 3, jaka jest średnia, jaka jest mediana, podział dostawców, który dominuje, no i nagle okazuje się, że już nie do końca jesteśmy w stanie takie informacje otrzymać. Oczywiście są wyjątki, są kupcy, którzy naprawdę potrafią w głowie trzymać masę zbędnych informacji, zamiast je sobie ustrukturyzować i wywołać je za pośrednictwem jednego kliknięcia. Im większa firma, im większe wymagania, albo rośnie nam tak zwana dojrzałość zakupowa w organizacji, tym nagle okazuje się, że te dane stanowią kluczowy aspekt, który mówi nam o tym, czy jesteśmy w stanie na przykład zaprojektować skutecznie jakąś strategię zakupową. Dlaczego? No bo ta strategia powinna bazować jednak na rzetelnych danych. Nie tylko o informacjach z rynku, nie tylko o zapotrzebowaniach naszych partnerów wewnętrznych, ale przede wszystkim na danych. I tu pojawiają się schody. I to dość spore. Dlatego, że jeśli jest to prosta struktura na zasadzie co, dla kogo, za ile kupiliśmy, jest wszystko ok. Ale jeśli organizacja rośnie i dołożymy do tego chociażby kolejne kryterium związane z tym, kto to kupił albo jakie są kody produktów, to nagle zaczyna się robić problem. Jak dołożymy do tego jeszcze kolejne dane związane chociażby z tym, jaki jest podział na kategorie, czyli zaczniemy przypisywać kody kategorii, no to będzie to jeszcze bardziej problematyczne, żeby to filtrować sobie po samych kodach kategorii i zobaczyć, jakie udziały mają w wydatkach, porównywać directy do indirectów, do capexów i jaki to będzie miało wpływ na naszą organizację. Też czy występuje jakaś może sezonowość tych zakupów, a może nie, może one są po prostu stałe. Skądś musimy to wiedzieć. I jeszcze większy będzie problem, jak nagle okaże się, że ktoś powie, a ja nie chcę mieć tylko kodów samych kategorii głównych, chcę mieć jeszcze subkategorie, po to, żeby dokładnie wiedzieć, ile na przykład w IT wydaje na licencje, ile na sprzęt, albo jeśli to są jakieś tworzywa, to na które dokładnie ile będę wydawał i w jakim okresie. I do tego tak naprawdę potrzebujemy SpendCube'a. Najczęściej wymóg takiego narzędzia pojawia się na etapie wzrostu dojrzałości zakupowej i wtedy w sumie, kiedy przechodzimy z operacyjnej na strategiczną, tą funkcję zakupową, to wtedy okazuje się, że zaraz przed wdrożeniem chociażby takich rzeczy jak kategory management przydaje się nam właśnie SpendCube, czyli pełna analiza wydatków. Stosują ją też controllingi. Oczywiście to też nie jest tak, że firmy nie mają tego typu narzędzi. Ja bardzo słyszę często, że mają. Na przykład ostatnio usłyszałem, że my dostajemy na koniec stycznia całą bazę taką wydatków za poprzedni rok. Mówię, super. Najważniejsze, że to macie. Czy to jest właściwe podejście? No powiem wam nie do końca. Te dane powinny być dostępne na żywo. To znaczy, jeśli została wprowadzona jakaś faktura albo jakieś zamówienie, to my z automatu powinniśmy to widzieć w naszej kategorii bądź subkategorii, że tam doszło do pewnych ruchów związanych z wydatkami. Jak wygląda później analizowanie takich wydatków? Ja wam to za chwilę pokażę, ponieważ nie będziemy się tutaj opierać na tym, przynajmniej jak nas znacie, że po prostu wam o czymś opowiemy, no bo zakładam, że opowiedzieć każdy to potrafi. Ja wam po prostu pokażę, jak takie narzędzie może wyglądać. Akurat
Tak było, że miałem chwilę wolnego czasu między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem, w związku z czym mogłem zająć się przygotowaniem kolejnych narzędzi i 2 z tych narzędzi Wam dzisiaj pokażę. Pierwsze to po prostu proste narzędzie do analizy SpendCube'a, drugie jest trochę bardziej zaawansowane, ponieważ ma zaszyte już pewne algorytmy podpowiadające. Więc zaczniemy sobie od samej analizy. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie pełną bazę waszych wydatków. Wiecie, co kupiliście, kiedy, dla kogo, przypisana do tego faktura, purchase order, kody produktów, zaszeregowanie do głównej kategorii, do subkategorii. Można by powiedzieć, że dla większości firm marzenie. Oczywiście są takie, które już to mają, ale tak jak Wam wspomniałem, większość nie i większość wywala się na tym etapie, czyli na etapie tworzenia SpendCube'a, znaczy po prostu nie są w stanie przejść tego etapu na drodze do wzrostu dojrzałości zakupowej. Dlaczego? Bo wymaga to masa czasu, zaangażowania odpowiednich osób, kompetentnych osób do tego, żeby potrafiły przypisać poszczególne wydatki chociażby do danych kategorii i subkategorii. Więc to nie jest tak, że możemy posadzić po prostu grupę studentów, którzy nagle nam to poprzypisują, to po prostu nie zadziała. Więc spójrzcie sobie na to nasze narzędzie. Ja tu zaimportowałem całą bazę wydatków, czyli całego tego tak zwanego SpendCube'a. No i teraz co widzę? Widzę, jaka jest suma spendu, czyli ile wydaliśmy w ciągu tego zaimportowanego czasu pieniędzy, liczba dokumentów, jaka jest dokładna, ilu dostawców, ilość faktur, ilość zamówień. No, tu widzę, że jest niezgodność, ilość zamówień co do ilości faktur. Dojdziemy do tego, dlaczego tak może być. Mamy średnio na dostawcę, średnie miesięczne wydatki, średnia miesięczna ilość zamówień, faktur, no i miesięcy danych, czyli widzimy, że mamy tutaj dane z roku wciągnięte do tej analizy. Tu zobaczcie, mam pełną listę. Tu są te wszystkie wydatki, które zostały zaimportowane. Oczywiście wyświetlam tylko 25, mogę sobie na przykład wyświetlić ich tutaj 200, albo po prostu przesunąć tą listę dalej. I co widzę tutaj? Widzę, że na przykład mam taki zakup. Tutaj było zamówienie, ale widzę, że nie mam do tego faktury. Sprawdzam, co jest w tym zamówieniu. Widzę dokładnie, tak, że to jest taki produkt był kupiony, to jakieś tam kosmiczne pieniądze, jakaś stacja dokująca. Oczywiście te dane, które tutaj są wciągnięte na potrzebę naszego ćwiczenia, są fikcyjne. Tu nie ma prawdziwych dostawców wpisanych, ani nie ma prawdziwych cen, więc jak ktoś tam zauważył, ale drogo, no to albo ale tanio, no to jakby odpuśćmy. Tutaj po prostu są fikcyjne dane, no bo przecież nie możemy Wam wyświetlić ani naszych danych, ani danych naszych klientów. Więc ja to sobie teraz zamknę, no i widzę, że na przykład nie ma tutaj faktury, więc tak sobie to w miarę zautomatyzowałem na razie, że mogę sobie kliknąć, zobaczcie, jak to automatycznie tworzy mi się mail z tymi informacjami o tym zamówieniu, czyli kto był kupujący, pani Natalia i na przykład do pani Natalii mogę napisać, gdzie jest tam jakiś dokument teraz, nie? Oczywiście prawdopodobnie będzie tak, że docelowo to sobie w pełni zautomatyzuję i po co mam w ogóle klikać w te maile i je wysyłać, jeśli system automatycznie może przypominać wszystkim użytkownikom, zarówno kupcom, jak i partnerom wewnętrznym o tym, żeby uzupełnili brakujące rekordy. Zjadę sobie niżej i zobaczcie, mam tutaj taką sekcję i ta sekcja, oczywiście każdy z nich to jest przycisk aktywny, który po kliknięciu wywoła mi serię filtrów, żeby zobaczyć, co się kryje za tym akurat wskaźnikiem, który tu jest wyświetlony. No i na przykład mam top 9 kategorii. Te top 9 kategorii, które mi najwięcej generują faktur. Dzięki temu mogę określić, jaka jest transakcyjność danej kategorii w zakresie obsługi księgowej. Następnie mam top 9 kategorii generujących purchase ordery, czyli zamówienia i to też mi mówi o transakcyjności, więc to jest dla mnie bardzo ważna informacja, bo jeśli w dziale zakupów później ktoś mi przyjdzie i powie, o, jestem zarobiony, no to ja od razu widzę w systemie, jaka jest ilość faktur przypisana do tej danej kategorii i jaka jest ilość purchase orderów, więc na tej podstawie można też oszacować pracochłonność danej kategorii zakupowej. No i mam jeszcze bardzo ważną informację, czyli top 9 kategorii bez PO. Co to oznacza? To oznacza, że już na podstawie, zobaczcie, samego SpendCube'a mogę uzyskać informacje, które kategorie mogą być najbardziej objęte tak zwanym maverick buyingiem, czyli
użytkownicy, partnerzy wewnętrzni obchodzą dział zakupów i sami realizują sobie jakieś zakupy, co w wielu firmach będzie tępione i to wam powiem dość mocno. W niektórych nie, w niektórych mogą być rozpisane takie procedury, że do pewnego poziomu wydatków oczywiście ci partnerzy wewnętrzni sami mogą realizować sobie zakupy w ramach chociażby swoich kart płatniczych, więc to jest pierwsza dla mnie informacja, która mówi mi, gdzie są te topki i co powinniśmy posprawdzać. A może się okazać, że tam jakieś fraudy się będą kryły. Idźmy dalej. Mamy krzywą związaną z wydatkami w ciągu całego roku i widzimy w tym momencie, jak one się kształtowały. Zjadę jeszcze niżej, mamy top dostawcy na wykresie. Oczywiście każdy z tych słupków jest aktywny i po jego kliknięciu wywoła mi serię filtrów i mamy top kategorie, które jesteśmy w stanie sobie tutaj też przefiltrować, jeśli na którąś klikniemy. No i ja sobie kliknę na to magazynowanie. Zobaczcie, co się teraz będzie działo. Na razie jeszcze nie kliknąłem. Mamy tutaj tą listę, mamy wydatki. Widzimy, że łącznie wydajemy 88 milionów, liczba dokumentów 279. Tu mamy tą krzywę wydatków, więc klikam sobie teraz na tę top kategorię, na magazynowanie. Wybrałem właśnie tą kategorię. No i zobaczcie. Zmieniła mi się już tutaj ta struktura dostawców, bo to są tylko i wyłącznie dostawcy przypisani do tej konkretnej kategorii. Zmieniła mi się ta krzywa związana z wydatkiem. Jasno widzę, że na koniec roku był znaczny ich wzrost. To też trzeba by sprawdzić, z czego ten wzrost wynikał. Czy to wynikało z dodatkowych zamówień, zabezpieczenia stoków. To myślę, że to może być dość istotna informacja. Mamy listę dokumentów, które dotyczą tylko i wyłącznie tej kategorii, czyli magazynowania. No i widzimy tutaj też na górze dane, które dotyczą tylko i wyłącznie tej kategorii. Oczywiście możemy ustawić sobie tych filtrów więcej. Możemy to filtrować po datach, po samej kategorii, po subkategorii. Możemy sobie po dostawcach, po numerach NIP czy tam VAT, po zamówieniach, po jednostkach. To jest dość też istotne. To znaczy, że jeśli mamy na przykład kilka fabryk albo kilka firm w ramach grupy kapitałowej, no to też możemy przefiltrować sobie szybko te wydatki po samych właśnie firmach bądź oddziałach. Rodzaje zakupów też możemy sobie sprawdzić, czy to są bezpośrednie, czyli directy, czy pośrednie, jakieś indirecty, czy może jakieś tam dodatkowe usługi. Więc zobaczcie, jest to dość istotne narzędzie z perspektywy szybkiego dostępu do bazy wydatków i do tego, żebyśmy mieli na bieżąco informacje, jak one się w organizacji naszej kształtują. Ale to jest, słuchajcie, tylko jedno, bo z jednej strony mamy tą bazę wydatków, ale teraz co z nią możemy zrobić dalej? Jest ona jednym ze źródeł informacji do tego, żebyśmy opracowywali sobie na przykład jakieś późniejsze działania bądź strategie zakupowe. I pokażę Wam kolejne narzędzie, z którego bardzo lubię korzystać ostatnimi czasy, a które całkiem niedawno stworzyłem. To jest tak zwany Saving Analyzer. I co robi to narzędzie? Po zaimportowaniu tego SpendCube'a, czyli całej tej naszej bazy wydatków, to narzędzie uruchamia swoje algorytmy i typuje mi produkty i kategorie, które mogą dla mnie wygenerować oszczędności. To się po prostu dzieje samo. I teraz pokażę Wam, na czym to mniej więcej polega. Zobaczcie. Oczywiście filtry dat, kategorii drugiego rzędu, po samych produktach, tutaj mam jakieś topki, od razu mi podaje. No i zobaczcie, mam top kategorie i top produkty. Kliknę sobie na top kategorię, pokaż top kategorię. I system wytypował mi tutaj 10 kategorii, na których powinienem uzyskać dodatkowe oszczędności. Teraz ktoś by zapytał, ale na jakiej podstawie ten system to wytypował? No, na podstawie danych, które mu zaimportowaliśmy. To znaczy przeanalizował różnego rodzaju stawki, tak, na bazie których my kupowaliśmy dane produkty i usługi, porównał je, wytypował z nich minima, wytypował medianę, wyliczył i na podstawie tego oszacował, ile byśmy zaoszczędzili, jeśli byśmy na przykład przyrównali wszystkie stawki do mediany albo na przykład do minimalnej.
No, z tą minimalną to może być akurat ciężko, ale myślę, że z medianą nie do końca może być ciężko, to może być akurat dość proste. Więc mogę to sobie przełączyć na zasadzie, że robimy porównanie do minimum i zobaczcie, oszczędność od razu mi oszacowała na 2 451 000, ale jeśli zrobię do mediany, to 685 tysięcy złotych. No, te 685 tysięcy może być celem prostszym do osiągnięcia. No to teraz zobaczmy, co system nam o tym powie. Klikam sobie akurat w magazynowanie, no i widzę, że jest tutaj coś takiego jak magazynowanie palet. Oczywiście z jakąś abstrakcyjną, wymyśloną stawką, nie wiążcie się z nią. Klikam sobie magazynowanie i w momencie jak kliknę, to system przeprowadzi mi analizę akurat tego wydatku. Klikam magazynowanie. Widzę, że suma spendu to jest 17,5 miliona z haczykiem. Benchmark mediana to jest 3407, czyli mediana, jeśli chodzi o to, za ile my kupowaliśmy akurat tą usługę, to jest 3407. Oszczędność do benchmarku, czyli do tej mediany, mogłaby wynosić 685 tysięcy złotych. To oznacza, że wielokrotnie kupowaliśmy drożej niż ta mediana, więc jeśli byśmy do niej wyrównali, to byśmy mogli tyle zaoszczędzić. Oczywiście mogę sobie to zrobić do minimalnej, tak jak Wam już pokazywałem wcześniej, bądź do mediany. Mogę również wpisać sobie swoją kwotę, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi do mnie dostawca i mówi: słuchaj, dasz mi 80% całego tego wolumenu, to nie będzie 3407, tylko będzie na przykład 3200. No to wpisuję te 3200, zobaczcie, system mi w tym momencie automatycznie wyliczył, że w takim razie to ja powinienem zaoszczędzić z bańkę 300, nie? W tym momencie, jeśli taka byłaby sytuacja. Idźmy dalej. Pokaż szczegóły tej analizy. To myślę może być dość interesujące. Zobaczcie, klikam sobie szczegóły i w szczegółach z automatu mam podanych top 3 najtańszych dostawców, top 3 najdroższych dostawców, top 3 dostawców z największym udziałem wartościowym przy zakupach. Dokładny podział tych dostawców, czyli praktycznie inaczej pokazane na wykresie to, co było w poprzednim narzędziu. Jednostki i lokalizacje też mogę, czyli jeśli byłaby to firma z wieloma oddziałami bądź grupa kapitałowa, to mogę sobie kliknąć i zobaczyć dokładnie, która z nich ile kupowała, jaki jest jej udział, no i z ilu dostawców korzystają. Nie? Tu widzę, że ci z 4, ci z 3, tak, w zależności od poziomu pewnie udziału. Widzę, jak wygląda krzywa wydatków u nich. Widzę dwie osie. Zobaczcie, jest czarna oś, to są te moje zakupy rzeczywiste, i ta zielona. Ta zielona to jest ta mediana, która widzę, że jeśli jest odstępstwo, no to jeśli ta zielona jest niżej, to oznacza, że jest ta sugestia dotycząca oszczędności. Jak zrobię do minimum, no to będzie jeszcze niżej ta zielona oś, nie? Więc zróbmy do tej mediany. Idźmy dalej. Pozycje składowe mam tutaj, tak, czyli to są wszystkie składowe, wszystkie te dane, które zostały tutaj włączone do tej analizy. Mogę je sobie oczywiście, niektóre z nich wyłączyć z tej analizy, jeśli bym zobaczył, że któryś całkowicie nie pasuje, został źle przypisany, no to na tym etapie jeszcze można to sobie poprzeglądać i wyłączyć. Ukryję te pozycje. Tu mamy pokaż różnicę. Jak kliknę te pokaż różnicę, to automatycznie mi wszystkie te miesiące przeanalizuje, jak one by wyglądały, gdybym ja to kupował po tej cenie z mediany. Idźmy dalej. Co jeszcze tutaj jest dość istotne? Tutaj te top kategorie na razie ukryję. Możliwość zaimportowania benchmarku. Co to oznacza? Oznacza to, że wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście na poziomie, powiedzmy, dyrektora zakupów, tam CPO, no i wybierzecie całą tą listę zakupów działu, sprawdzacie i mówicie: coś mi tu nie pasuje, to powinno być kupione za tyle, to za tyle, to za tyle, i wyznaczacie cele dla swojego działu. No to jeśli macie te cele wyznaczone, to ja mogę te cele teraz zaimportować sobie do tego narzędzia. I teraz patrzcie, one już tutaj są zaimportowane, czyli mamy tu import benchmarków, tak? I mogę je uruchomić. W momencie, jak je uruchomię, to coś się stanie. Pach, uruchomiłem je i teraz zobaczcie, co się stało. Tu na wykresie pojawiła się taka dodatkowa czerwona linia przerywana. No to jest ten benchmark, nie? To znaczy, że on jest niżej niż nasza mediana, czyli ktoś tam spodziewa się, że jednak to powinno być kupione dużo taniej niż jest obecnie. To po pierwsze, albo to nie musi być koniecznie cel, to równie dobrze mogą być informacje z rynku, tak? Czyli okazuje się, że inne firmy za tyle kupują, w związku z tym na tyle powinien być wystawiony ten nasz cel.
Co jeszcze tutaj mamy dodatkowo w momencie, jak zaznaczyliśmy ten benchmark? Jak kliknęliśmy sobie to pokaż różnicę, to wcześniej tutaj było 5 kolumn, teraz dołożyły nam się kolejne 2 i te 2 kolejne pokazują nam, jak wyglądałyby te różnice względem tego benchmarku. I oczywiście to nie jest tak, słuchajcie, że nam to narzędzie typuje tylko i wyłącznie tutaj te top kategorie w ilości 10. O nie. Ja równie mogę zrobić dobrze, pokaż mi tu 200 propozycji i od razu rozpisać cele do wyprostowania na 3-5 lat dla jakiegoś kategorii menadżera albo kupca, no bo dane pokazują, że coś w tej kategorii mocno nie działa. Więc do tego nam, słuchajcie, służy SpendCube. Do tego, żebyśmy mieli wgląd w te dane, potrafili je sobie szybko przeanalizować i dlatego jest to bardzo, słuchajcie, ważne narzędzie w pracy każdego menadżera do spraw zakupów. Oczywiście ktoś może też przyjść i powiedzieć: słuchaj, moja firma jest całkowicie inna, jest specyficzna. Ja mówię, i dlatego pewnie u Ciebie to nie będzie kostka danych, tylko może jakaś inna figura, ale ciągle będziesz musiał nią obracać i będziesz musiał analizować w odpowiedni sposób te dane, żeby zdawać sobie sprawę z tego, gdzie jesteś i jak wyglądają poszczególne kategorie zakupowe. To tyle o SpendCubie. Jeszcze mam dla Was kilka ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie. Niedługo będziemy mieli szkolenie ABC zakupów, które odbędzie się w Warszawie 23 i 24 lutego. Ono na 100% się odbędzie, grupa się zbiera, jest całkiem fajna, w związku z tym można się do niego jak najbardziej jeszcze dopisywać. Następnie mamy Poznań i Gdańsk, potem metody generowania oszczędności. Zrobiliśmy i Poznań, i wersję online. Potem zaawansowane negocjacje, Akademia Menadżera Zakupów. Tu będziemy mieli 3-dniowe szkolenie, które nie tylko i wyłącznie będzie opierać się o kwestie związane ze strategiami zakupowymi albo polityką zakupową. Tam będziemy też mieli cały moduł poświęcony kwestii związanej z zarządzaniem zespołem zakupowym, czyli kwestie wyznaczania celów, motywowania, rozliczania, więc myślę, że to może być całkiem interesujące szkolenie, szczególnie dla kadry menedżerskiej. No i budowa strategii dla kategorii. Myślę, że to jest takie szkolenie, na które wiele osób zawsze czeka, żeby się odbyło. Dopiero zrobimy je w czerwcu, tak, żeby też większa grupa mogła się zebrać. To tyle, jeśli chodzi o szkolenia. Jeśli natomiast chodzi o konferencję, czyli o Procurement Angels, no to mam dla Was taką informację, że w tym roku odbędzie się ona w dniach 1 i 2 października w Warszawie. Warszawa w plebiscycie wygrała, w związku z tym ponownie będziemy drugi rok z rzędu w Warszawie, znaczy 8. edycja już będzie, ale drugi rok z rzędu. Zazwyczaj jest tak, że te miasta się zmieniają, a tu okazuje się, że Warszawa 2 razy pod rząd nam wypadnie. Więc już można się zapisywać na tą konferencję. Są dostępne pakiety, tak jak w ubiegłym roku, online, standard i complete. Różnią się tym standard od complete'u, że w complete'cie są jeszcze noclegi. Ceny się nie zmieniły, są takie jak w ubiegłym roku i polecam Wam udział zarówno i w tym roku w największej konferencji zakupowej w Polsce, bo większej po prostu nie ma i od kilku lat nie było. A ja, tak jak zazwyczaj, muszę jeszcze napisać piosenkę końcową. Trzymajcie się, cześć. Dobra, tu damy on the screen. Z czym to się zarymuje? I wiesz, o co chodzi. You know what I mean. O, tu legato, tu damy glissando, tu lekkie vibrato, się przydał dryf intonacyjny, tu znowu legato i damy to na fonację oddechową. No i mamy Eurowizję. The data and invoices on the screen. Every dollar talks, yeah, you know what I mean. Supply categories, timeline view. 3 dimensions deep, that's the SpendCube. SpendCube, break it down, no lies. See the money move right before your eyes. From chaos to control, clean and true. Procurement on point with the SpendCube. Oh.
I think, no stress. Facts over feelings, numbers confess. Spot the leak, see the spend abuse, turn insight into action. That's the use. Spend cube, break it down, no lies. See the money move right before your eyes. Strategic moves, yeah, that's the move. Level up procurement with the spend cube. From raw data straight to breakthrough. Smart decisions powered by the Spend Cube.